Lata 1914–1918 stały pod znakiem I wojny światowej, znanej też jako Wielka Wojna. Najważniejszym efektem jej zakończenia dla Polski i Polaków była możliwość odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Powstało więc państwo, które dziś nazywamy II Rzeczpospolitą. Zaangażowanych w powrót Polski na mapę świata oraz stworzenie dobrze funkcjonującego państwa było wiele osób, z których za najważniejszych możemy uznać Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Prezentowali oni opozycyjne stanowiska. Józef Piłsudski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej oraz przywódcą Legionów Polskich. Prezentował on postawę antyrosyjską, a ze względu na swój autorytet w społeczeństwie po odzyskaniu niepodległości został mianowany naczelnikiem państwa. Jako naczelnik miał kierować państwem aż do przyjęcia bardziej stałych rozwiązań ustrojowych. Z kolei Roman Dmowski, główny ideolog nacjonalistycznej narodowej demokracji, prezentował postawę antyniemiecką i opowiadał się za sojuszem najpierw z Rosją, a następnie z Francją. Był jednym z członków delegacji na konferencję pokojową w Paryżu, gdzie wraz z Ignacym Paderewskim złożył podpis pod traktatem wersalskim opisującym kształt Europy po Wielkiej Wojnie. Prezentowane przez Piłsudskiego i Dmowskiego opcje polityczne były ze sobą sprzeczne w wielu punktach, np. sytuacji mniejszości narodowych i religijnych czy kwestii prawa własności, jednak, podobnie jak wielu innych polityków, w pierwszych chwilach niepodległości współpracowali oni ze sobą. Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie przebiegało jednak bezproblemowo, bowiem za wschodnią granicą Polski, w Rosji, lata trwania I wojny światowej były niezwykle burzliwe. Efektem pogłębiającego się kryzysu wynikającego pośrednio z wydarzeń bardzo odległych, a bezpośrednio z niezadowolenia społeczeństwa z tego, w jaki sposób rozwijał się udział Rosji w I wojnie światowej, była rewolucja październikowa 1917 roku. W jej wyniku władzę w Rosji przejęli bolszewicy z Włodzimierzem Leninem na czele. Rozpoczęli oni proces budowania totalitarnego państwa opartego w teorii o ideologię marksizmu, komunizmu, którą to ideologią zamierzali za pomocą rewolucji objąć cały świat. Działania te wzbudzały niepokój na Zachodzie, a także w Polsce. Józef Piłsudski chciał odepchnąć Rosję od polskiej wschodniej granicy poprzez utworzenie państw buforowych. Inną kwestią była chęć odbudowy kraju w granicach nawiązujących do tych sprzed rozbiorów, na co nie chcieli się zgodzić ani bolszewicy, ani Zachód. Józef Piłsudski zbudował więc armię, z którą wkroczył na Litwę, a później na Ukrainę. Bolszewicy przeprowadzili kontratak, który w 1920 roku podszedł aż pod linię Wisły. Wojska polskie odepchnęły Rosjan w trakcie Bitwy Warszawskiej, nazywanej też Cudem nad Wisłą. To wydarzenie powstrzymało pochód komunizmu na zachód. Tymczasem jednym z pilnych zadań dla obywateli odrodzonej Polski było stworzenie trwałych podstaw państwowości. W tym celu już w 1918 roku wydano dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, który obradował w latach 1919–1922. Jego wynikiem była kładąca podstawy pod ustrój państwa Konstytucja z marca 1921 roku. Dokument ten jasno odwoływał się do monteskiuszowskiego trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Usunięto stanowisko naczelnika państwa na rzecz wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe prezydenta, pełniącego głównie funkcje reprezentacyjne. Ponadto na rzecz Sejmu i Senatu ograniczono też uprawnienia rządu. W systemie tym dominowała więc władza ustawodawcza z Sejmem na czele, która jako jedyna mogła decydować o najważniejszych dla państwa kwestiach. Konstytucja marcowa zawierała szeroki zakres praw obywatelskich, m.in. wolność osobistą, myśli i przekonań, tajemnicę korespondencji czy wolność prasy. Podstawowym obowiązkiem obywateli była natomiast wierność wobec państwa oraz, w przypadku mężczyzn, odbycie służby wojskowej. Po uchwaleniu konstytucji Sejm obradował jeszcze przez prawie 2 lata, a w 1922 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Jednak życie polityczne młodego państwa było dalekie od stabilizacji, bowiem od odzyskania niepodległości do maja 1926 roku u władzy w Polsce było aż 14 rządów. Scena polityczna była rozdrobniona i pełna konfliktów. Jednym z najbardziej szokujących efektów kampanii przeciw przeciwnikom politycznym było zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza w
1922 roku, zaledwie tydzień po jego wyborze na to stanowisko. Zdawano sobie sprawę z problemów aktualnego systemu, zarówno lewica, jak i prawica chciały zmian, choć były one diametralnie różne. Siły prawicowe chciały m.in. ograniczenia prawa do głosowania i zmniejszenia liczby posłów. Siły lewicowe opowiadały się za zachowaniem demokratycznego prawa wyborczego, a zmiany, do jakich dążyły, to przywrócenie równowagi pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą. Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na dalsze działania związane z problematycznym polskim parlamentaryzmem tego okresu był paradoksalnie Józef Piłsudski, który od maja 1923 roku odsunął się od polityki. Był on rozczarowany systemem demokratycznym, posłami, parlamentem i społeczeństwem polskim. W maju 1926 roku przeprowadził zamach stanu. Po kolejnym kryzysie rządowym i ostrym wystąpieniu Piłsudskiego w wywiadzie prasowym, którego publikację próbowano powstrzymać, Piłsudski stanął na czele oddziałów i ruszył w kierunku Warszawy. Doszło tam do spotkania pomiędzy nim a prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego. W wyniku tych wydarzeń w Warszawie doszło do walk, które trwały 3 dni. Cała sytuacja mogła zapowiadać długą wojnę domową, udało się jednak jej uniknąć. W efekcie do dymisji poddał się prezydent Wojciechowski, odwołany został też rząd Wincentego Witosa. Powołano na nowo gabinet i na prezydenta wybrano Józefa Piłsudskiego, który jednak nie przyjął tej funkcji i na to stanowisko wyznaczył Ignacego Mościckiego. Oznaczało to dołączenie Polski do ogólnoeuropejskiego zwrotu ku autorytaryzmowi. Wkrótce przeprowadzono nowelizację konstytucji, w ramach której prezydent otrzymał szerokie uprawnienia. Doprowadziły one do sytuacji, w której Sejm nie był potrzebny. Prezydent mógł wydawać dekrety, które zastępowały pracę tej izby parlamentu. Następnie dokonano czystki w dowództwie wojskowym i administracji państwowej, wymieniając dotychczasowy personel na osoby związane z Piłsudskim. W ten sposób powstał tzw. system pomajowy, nazywany też ukrytą dyktaturą. Lata pomiędzy rokiem 1926 a 1935, kiedy zmarł Józef Piłsudski, stały pod znakiem pogłębienia się degeneracji polskiej demokracji. Jako przykład można podać wybory z roku 1930, w trakcie których doszło do zastraszenia i aresztowania członków opozycji. W tym czasie Józef Piłsudski był już wycofany z polityki wewnętrznej, zajął się polityką zagraniczną i obronną. W tym czasie władzę w kraju przejęli tzw. pułkownicy, którzy doprowadzili do uchwalenia kolejnej konstytucji w roku 1935, nazywanej Konstytucją Kwietniową. Wzmacniała ona uprawnienia prezydenta, przekształcając system demokracji parlamentarnej w system prezydencki. Niestabilność polityczna nie była jednak jedynym problemem młodego państwa. Po odzyskaniu niepodległości Polska stanęła przed trudnym zadaniem zunifikowania w ramach jednego organizmu państwowego ziem, które przez ponad 100 lat rozwijały się w ramach państw zaborczych. Różnice obejmowały wiele obszarów, m.in. rolnictwo, gospodarkę czy sieć komunikacyjną. Przy trudnościach napotkanych w sferze gospodarki bardzo trudno było utrzymać stabilność polskiej waluty, deficyt państwa się pogłębiał, a doraźnym sposobem na rozwiązanie tego problemu był dodruk papierowego pieniądza. Doprowadziło to do wzrostu inflacji, która w 1923 roku osiągnęła poziom hiperinflacji. W tej sytuacji powołany rząd Władysława Grabskiego rozpoczął wprowadzanie reform. Rozpoczęto od ograniczania wydatków, m.in. pozbyto się nierentownych przedsiębiorstw czy zmniejszono zatrudnienie w administracji. Ustabilizowano także kwestie podatkowe. W końcu, w roku 1924 wprowadzono nową walutę – złoty polski. Innym osiągnięciem II RP była budowa portu w Gdyni, która była wtedy tylko małą wioską rybacką. Decyzja o jego budowie zapadła już w 1920, a w 1923 nastąpiło uroczyste otwarcie tymczasowego portu wojennego, przystani i schroniska dla rybaków. Zasłużone w powstaniu Gdyni były 2 osoby: inżynier Tadeusz Wenda, inicjator i pomysłodawca przedsięwzięcia, a także Eugeniusz Kwiatkowski, minister handlu i przemysłu, który zadbał o zdobycie funduszy na budowę miasta. Innym osiągnięciem II RP, realizowanym w latach 30. XX wieku, była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego COP w centralnych i południowych regionach Polski. COP miał na celu zwiększenie potencjału gospodarczego Polski poprzez rozwój przemysłu zbrojeniowego i ciężkiego.
Jednak budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego nie została zakończona przed wybuchem II wojny światowej. Jednak druga RP może pochwalić się osiągnięciami nie tylko w sferze gospodarki. Równie intensywnie rozwijała się kultura czy sport. Jedną z najważniejszych instytucji odrodzonej Polski stało się Polskie Radio, którego pierwszą oficjalną audycję datuje się na 1 lutego 1925 roku. Początki były skromne, program nadawano jedynie przez 2 godziny dziennie. Jednak już parę lat później, w Raszynie pod Warszawą, uruchomiono najsilniejszy wówczas nadajnik na świecie, obejmujący zasięgiem całą Polskę. Między innymi właśnie dzięki tym nowoczesnym środkom przekazu popularne stało się zainteresowanie sportem. Polska, mimo że nie była olimpijską potęgą, mogła pochwalić się sukcesami na arenie międzynarodowej. Przyczyniła się do tego pani Halina Konopacka, niezwykle utalentowana kobieta, znana przede wszystkim jako sportsmenka. W Amsterdamie w 1928 roku wywalczyła w rzucie dyskiem pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. W drugiej RP rozwijała się też literatura i inne sztuki piękne, a także nauka. Wspomnieć możemy o Lwowskiej Szkole Matematycznej, Hugonie Steinhausie i jego największym odkryciu, Stefanie Banachu, który stworzył nową dziedzinę matematyki – analizę funkcjonalną. Zmiany w życiu ludzi, związane z odzyskaniem niepodległości i ogólnoświatowym rozwojem cywilizacyjnym, przebiegały, jak widać, na wielu płaszczyznach. Jednak jedną z najważniejszych zmian tego okresu było uzyskanie przez kobiety prawa do głosowania i kandydowania w wyborach w roku 1918. Poza tym, na mocy zmiany prawa z 1921 roku, kobieta mogła podpisywać umowy bez upoważnienia męża oraz, również bez upoważnienia od męża, występować przed sądem. Wojna zbliżała się jednak wielkimi krokami, a jednym z powodów był ogólny kryzys demokracji i przekształcenie wielu państw w autorytarne reżimy. W pogrążonych w kryzysie Niemczech 30 stycznia 1933 roku kanclerzem został Adolf Hitler, który od początku rozpoczął realizację planów dotyczących budowy Wielkiej Tysiącletniej Rzeszy. W 1936 roku wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, strefy zdemilitaryzowanej, a 2 lata później do Austrii, gdzie przeprowadzony plebiscyt potwierdził przyłączenie tego kraju do Rzeszy. Następnie zwrócono się w stronę Czechosłowacji za pretekst uznając dyskryminację mniejszości niemieckiej zamieszkującej Sudety. Francja i Wielka Brytania pragnęły uspokoić rząd niemiecki, z tego względu zorganizowano w Monachium spotkanie kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera, premiera Wielkiej Brytanii Neville'a Chamberlaina, premiera Francji Eduarda Daladiera oraz premiera Włoch Benito Mussoliniego. Podpisane tam 30 września 1938 roku porozumienie zmuszało Czechosłowację do oddania sudeckiej części swego terytorium III Rzeszy. Ustępstwa te, nazywane polityką appeasementu, miały na celu utrzymanie pokoju w Europie. Oprócz Niemiec i Włoch, skrajnie prawicowa, faszystowska ideologia rozprzestrzeniła się też na inne kraje Europy, m.in. Hiszpanię i Portugalię. W skali globalnej należy zwrócić uwagę na japońskie podboje w Chinach, stanowiące element szerszej polityki imperialistycznej. To sprawiło, że 3 kraje, Niemcy, Japonia i Włochy, zbliżyły się do siebie, podpisując m.in. pakt antykominternowski, którego celem była walka przeciw komunizmowi. Każde kolejne ustępstwa, na które w myśl polityki appeasementu godziły się państwa Zachodu, rodziły kolejne żądania również wobec Polski. III Rzesza wysunęła ultimatum dotyczące przyłączenia wolnego miasta Gdańska do Rzeszy oraz zbudowania eksterytorialnej autostrady, która połączyłaby Prusy Wschodnie z III Rzeszą. Działania te naruszyłyby suwerenność terytorialną Rzeczpospolitej. Nie chcąc ugiąć się pod naciskiem rządu niemieckiego, jednak będąc świadomym dysproporcji pomiędzy Wehrmachtem a wojskiem polskim, polska dyplomacja szukała sojuszników. I tak 31 marca Francja i Wielka Brytania udzieliły gwarancji pomocy Polsce w razie jakichkolwiek działań, które naruszyłyby jej niepodległość. Niedługo później sojusz zawarły III Rzesza i ZSRR. 23 sierpnia oba państwa podpisały tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli umowę będącą formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.
która jednak zgodnie z tajnym protokołem stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu dotyczyła rozbioru i rozporządzania niepodległością suwerennych państw, w tym Polski. Sojusznicy Polski wiedzieli o tajnym protokole, jednak nie poinformowali o tym swoich polskich partnerów. Mimo to pakt o nieagresji pomiędzy dwoma totalitarnymi państwami sąsiadującymi z Polską budził dalszy niepokój krajowych polityków. W tej sytuacji rząd brytyjski potwierdził gwarancję wsparcia wobec Polski. W wyniku tego Hitler opóźnił datę ataku, początkowo planowaną na 26 sierpnia. Skoncentrowana na granicach armia III Rzeszy oczekiwała na decyzję. Wkrótce nadeszły. Atak na Polskę rozpoczął się 1 września 1939 roku. Wojna rozpoczęła się o 4:40 atakiem na Wieluń, miasto przy granicy polsko-niemieckiej, po której nastąpił atak krążownika Schleswig-Holsteina-Westerplatte. Niemcy planowali realizację planu Blitzkrieg, wojny błyskawicznej, której podstawowym elementem jest element zaskoczenia oraz zmasowany strategiczny atak. Polska rozpoczęła przygotowania do wojny dość późno, poza tym spodziewano się raczej ataku od wschodu niż zachodu. Mimo to polska armia posiadała plan zakładający stawianie oporu Niemcom przy terenach przygranicznych oraz obronę do 15 dnia wojny, kiedy to do walki przyłączyć miała się Francja i Wielka Brytania. Jednak sojusznicy nie zamierzali wkraczać z aktywnymi działaniami wspierającymi Polskę. Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom 3 września, 5 września na szczeblu militarnym zapadła decyzja o braku aktywnej pomocy. Decyzja ta została potwierdzona na szczeblu politycznym 12 września, kiedy to na Zgromadzeniu Najwyższej Rady Sojuszniczej zdecydowano, że żadne z działań, które można by było podjąć, nie uratowałyby Polski. Polska broniła się więc sama. Tymczasem 17 września na obrońców Rzeczpospolitej spadł kolejny cios. W nocy z 16 na 17 września ambasadorowi polskiemu w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu została wręczona nota, w której strona radziecka informowała, iż w związku z faktem, że państwo polskie przestało istnieć, rząd radziecki czuje się zobowiązany, aby objąć opieką ludność ukraińską i białoruską zamieszkującą polskie Kresy Wschodnie. Z tego względu Armia Czerwona wkracza na ten teren. W ten sposób rozpoczęła się podwójna okupacja kraju.